rekordowy rok, prawie 6% więcej przeładowanych produktów w porcie Gdynia. Na pewno na ten wynik w największej skali wpłynął węgiel, bo terminale przeładowały go ponad 3,4 miliona ton. To jest spektakularny wynik, zważywszy na to, że ta duża mobilizacja nie trwała przecież przez pełen rok. W związku z tym widzimy tutaj możliwości portu Gdynia. Największy udział w przeładunkach węgla miał terminal HES, ale w dużym tempie zmobilizował się również terminal OT i terminal Speed, którzy również mieli udział w wywozie węgla z portu Gdynia. Zapewne stabilna sytuacja byłaby łatwiejsza w planowaniu, natomiast dzisiaj już nie możemy liczyć na takie stabilne czasy, więc ta turbulencja, ta dynamika jest z nami na co dzień. Widać, że to, w jaki sposób port został zbudowany, w jaki sposób został rozbudowany, sprzyja tej uniwersalności i w bardzo łatwy sposób i szybki jesteśmy w stanie zmienić sposób funkcjonowania, skoncentrować się na innej grupie ładunkowej i dzięki temu z roku na rok do tej pory realizujemy te wzrosty przeładunków. Natomiast pamiętajmy o tym, jesteśmy portem, który jest otoczony tkanką miejską. Tych rezerw terenowych w porcie Gdynia nie ma i dla dalszego rozwoju konieczne jest wyjście w morze i wybudowanie terminala zewnętrznego, nowego terenu, nowych 151 hektarów, które umożliwi podtrzymać tą uniwersalność i zbudować miejsce, w którym będzie można rozładowywać kolejne towary, zwiększając z roku na rok wolumeny w porcie Gdynia. Z pewnością kolejne inwestycje, które będziemy realizowali, umożliwi zwiększenie wolumenu zboża. To jest ładunek, który cały czas nie został w właściwy sposób zagospodarowany i cały czas możemy zwiększyć te wolumeny przeładunku zboża w porcie Gdynia. Trzeba sobie zdawać sprawę, że węgiel nie pozostanie z nami w Gdyni na zawsze. Myślimy tu również o pewnych parametrach związanych z ekologią, dlatego nowe technologie związane z przeładunkiem zboża wpłyną na zwiększenie tych wolumenów i dalszego rozwoju portu Gdynia. W tej chwili ten plan inwestycyjny, który jest realizowany w porcie Gdynia, być może w pewnym stopniu ograniczy ilości przeładowywanych towarów. Sytuacja jest bardzo zależna od tego, jak zachowają się kontenery w portach. Dzisiaj ogólnorynkowy trend jest niestety spadkowy. Ta nasza infrastruktura byłaby gotowa przeładować dużo więcej kontenerów, natomiast koniunktura rynku nie sprzyja temu rozwojowi. Nie planujemy portu w perspektywie jednego roku, tylko kolejnych dekad. W związku z tym te inwestycje są konieczne, tak żeby porty mogły dalej się rozwijać.